Rady ewangeliczne, ubóstwo. Chcemy przyjrzeć się tematowi rad ewangelicznych w życiu Maryi. Ktoś może zapytać, dlaczego to jest ważne. Przecież to jest temat dla braci zakonnych, dla sióstr zakonnych. Ale katechizm Kościoła katolickiego mówi, że rady ewangeliczne proponowane są wszystkim uczniom Chrystusa. Wszystkim. Więc jestem księdzem diecezjalnym, który będzie mówił o radach ewangelicznych. Ubóstwo. W Starym Testamencie byli ubodzy Jahwe, Anawim. To była grupa wdów, sierot, którzy wiedzieli, że są skazani na śmierć, bo nie mieli żadnego utrzymania. I wiedzieli, że są zależni tylko od Boga. I to była grupa, która w oczach Bożych była uprzywilejowana. Bóg jakby w szczególny sposób o nich się troszczył, dlatego że oni cali byli wpatrzeni w Boga. Ich życie przekonało o tym, że są we wszystkim radykalnie od Niego zależni, że nie mogą liczyć na ludzi, więc mogą liczyć tylko dla Boga. I Bóg na tą ich wiarę odpowiadał. I taka jest właśnie Maryja. Ona jest cała wpatrzona w Boga. Ona cała jest u Boga. Cała jest Anawim. Wpatrzenie w życiu duchowym jest też związane z władzą. W kogo jestem wpatrzony, temu oddaję władzę nad sobą. Maryja cały czas była wpatrzona w Boga, więc we wszystkim Bóg panował w jej życiu. Widzimy to bardzo pięknie w tej sytuacji, kiedy Jezus przychodzi do uczniów po wodzie i Piotr mówi: Panie, jeśli to Ty jesteś, to każ mi przyjść do siebie. Jezus mówi: chodź. Piotr wychodzi z łodzi i dopóki patrzy na Jezusa, to idzie po wodzie. A jak zaczął patrzeć na wodę, na fale, które się kłębiły dookoła, to zaczął tonąć. To, na co patrzysz, temu oddajesz władzę nad sobą. Świat, w którym żyjemy, chce, żebyśmy patrzyli na ten świat. Żebyśmy nie patrzyli na Boga. Żebyśmy zamartwiali się problemami. Żebyśmy zamartwiali się naszymi życiowymi burzami. Bo wtedy temu oddajemy władzę nad sobą. A Jezus mówi: patrz na mnie. I my bez Maryi nie potrafimy patrzeć na Jezusa. Ona może nas uczyć takiego spojrzenia totalnego we wszystkim. We wszystkim jest zapatrzona w Boga, we wszystkim jest u Boga. Święty Ludwik mówi, że Maryja jest rajem Boga, że Bóg był w nią wpatrzony jak w raj. I ona też była wpatrzona w Boga. To jest wzajemność takiego wpatrzenia w siebie, które jest właściwe tylko miłości. Nie ma takiego wzajemnego wpatrzenia w siebie, takiego totalnego, poza dwoma osobami, które siebie kochają. To jest po prostu niemożliwe. Więc ubóstwo to jest odwrócenie oczu od tego świata, to jest odwrócenie oczu ode mnie samego, a skierowanie moich oczu na Boga. Świat, w którym żyję, może mi mówić coś innego. Moje uczucia, moje wrażenia, moje zapatrywania, moje wyobrażenia mogą mi mówić zupełnie co innego. Ale ja się patrzę na Boga. I kiedy spojrzymy na życie Maryi, to ono rzeczywiście takie było. Bo ona przeżywała różne trudne sytuacje. Ale w tych wszystkich sytuacjach była wpatrzona w Boga. Kiedy rodziła Jezusa, dookoła było zimno, w stajence był smród. To były najmniej komfortowe warunki, które mogłaby sobie wymarzyć matka na to, żeby urodzić dziecko. Jednak Maryja jest wpatrzona w Jezusa, a nie w powody do narzekania, które są dookoła. Pytanie, w co my jesteśmy wpatrzeni? Przeżyj dzisiejszy dzień z takim nastawieniem, jakby istniał tylko Bóg i Ty. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zaniedbywać swoje obowiązki, ale żeby w każdej sytuacji, kiedy będziesz miał jakiś problem, jakiś dylemat, myśleć o Bogu, który nie przemija. Bądź na bieżąco z naszymi materiałami.
tutaj zasubskrybujesz nasz kanał. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji.